W grę Super Mario gra się rewelacyjnie, ale czy podobnie jest z nowym filmem Super Mario Bros? Czy jednak jest tak samo jak z tym, no chciałbym powiedzieć, klasykiem sprzed 30 lat? Ten film sprzed 30 lat, gdzie w rolę Luigi'ego i Mario oczywiście wcielili się Bob Hoskins i John Leguizamo w roli Kupy. Wcielił się Dennis Hopper, to było po prostu coś innego, coś gorszego, masakra. Ale w tym momencie dostajemy nową animację, zresztą tutaj widzisz zwiastun z tyłu i nie, spokojnie, nie będę zdradzał fabuły, bo nie akurat nie potrzeba, wiadomo dokładnie wszystko o co chodzi mniej więcej po zwiastunie. Kto może obejrzeć ten film, bo bardzo często jest tak, że okej, to jest adaptacja gry, więc ażeby w pełni, że tak powiem, być zadowolonym, w pełni cieszyć się z oglądania filmu, trzeba dokładnie znać gry, ażeby znać wszystkie smaczki, ażeby wiedzieć jaka postać, co może zrobić, kto jest kto i tak dalej, i tak dalej. O ile no, ja znam Mario już od wielu lat, zresztą widzisz tutaj, w tym momencie nawet Super Mario Odyssey, moja córka przejęła pałeczkę po mnie wiele lat później. Znam dobrze uniwersum, że tak powiem, Mario. Przy okazji tego filmu nie trzeba, naprawdę nie trzeba znać, wiedzieć kto to jest Bowser, kto to jest księżniczka Peach i tak dalej, bo to wszystko mamy wyłożone jak kawa na ławę. Yes! Rzeczywiście to jest świetna sprawa, ponieważ twórcy stwierdzili, okej, no wiadomo, że Mario, tak samo zresztą jak między innymi Sonic, to jest to marka już światowa i w tym momencie tak naprawdę chyba każdy zna, wie kto to jest Super Mario Bros, o co mniej więcej chodzi w tej grze, ale nawet jeżeli nie wiesz, no to jest bardzo dobrze, bo twórcy zadali sobie trud i pokazują nam na początku, kim jest Mario, kim są właściwie Mario i Luigi, o co chodzi. Dowiadujemy się oczywiście, jak oni trafiają do tego świata. No przecież z gry są już znane te rury, tunele, jak zwał, tak zwał, którymi to przemieszcza się Mario i tutaj również to jest pokazane oczywiście w sposób bardzo ciekawy, w sposób inteligentny, interesujący, bo rzeczywiście wiadomo, że są to portale do innego wymiaru. Smaczków w tym filmie jest co niemiara, o tym oczywiście powiem za chwilę. Fabularnie jest poprowadzony lekko, łatwo i przyjemnie, naprawdę bardzo mi się ten film dobrze oglądało, zresztą moje miśki stwierdziły, tato chodź, pójdziemy, obejrzymy. Jak najbardziej, weź swoje dzieciaki, idźcie obejrzeć ten film, a nawet jeżeli nie masz własnych dzieci, to i zadzwoń do siostry, weź siostrzeńca, weź bratanka i rzeczywiście będzie to przyjemność dla ciebie i dla niego, bo fabuła jest, no chciałbym powiedzieć dokładnie taka jak w grze, czyli tak, jest porwana księżniczka i trzeba ją odzyskać, więc Mario musi przejść w prawą stronę. Jedną osobą, która przyszła Super Mario Bros. W lewą stronę jest Chuck Norris, ale wiadomo, że Chuck Norris może dużo więcej rzeczy. Po drodze poznajemy dużo postaci, które oczywiście znamy, no bo wiadomo, że pojawia się Donkey Kong, tak jak najbardziej, w tej roli Seth Rogen. Od razu mówię, widziałem film po angielsku, z angielskim dubbingiem, no trudno darmo, mieszkam w Irlandii, więc tutaj w kinach nie wyświetlają z polskim dubbingiem i ktoś by mógł się zastanawiać, ale czemu pojawia się Donkey Kong? Po co? O co chodzi? Krótka piłka. Po raz pierwszy Mario pojawił się właśnie w grze Donkey Kong. Na początku niby miał nazywać się Jumpman, ale potem akurat był tak, ten z młoteczkiem, który tam naparza, który rozwala te rzeczy, przeskakuje te beczki rzucone przez Konga, to jest właśnie Mario. Więc Donkey Kong się tutaj pojawia. Jest wiele innych postaci, które możesz znać ze świata Nintendo, bo rzeczywiście twórcy zadbali o to, żeby jak najbardziej wiele ciekawostek, wiele smaczków. Mówiłem już wcześniej, mówisz smaczki, skruch, ale o co chodzi? Nie trzeba, naprawdę nie trzeba znać gry, żeby być zadowolonym z oglądania tego filmu. Jeżeli ogarniasz, co się dzieje w świecie Mario, to dostaniesz dużo więcej smaczków, dużo będziesz mieć więcej radochy z oglądania tego filmu, bo rzeczywiście ogląda się go naprawdę bardzo fajnie, bardzo dobrze. Jack Black wcielił się w Bowsera. Naprawdę scena, kiedy on gra na pianinie, obejrzysz, zobaczysz naprawdę banan. Peaches, 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 peaches. Yeah. Popatrzcie, tylko w tym momencie mówię o tej scenie, a jest rewelacyjnie, więc rzeczywiście w pełni wykorzystano jego potencjał, w pełni wykorzystano jego postać. Wszystko to jest zrobione w dosyć fajnej konwencji, bo no nie chcę powiedzieć, o rzeczywiście, jeżeli pamiętasz Mario z 1985 roku, no to dokładnie jest taka animacja. No oczywiście, że nie. Wiadomo, że to jest wszystko uwspółcześnione, jest to wszystko zrobione na nową modłę i ogląda się to rzeczywiście bardzo dobrze. Wizualnie jest świetnie zrobione. Nawet na początku, kiedy to nasi bracia dostają pierwszy telefon, no wiadomo, hydraulicy, więc muszą coś załatwić. Mamy scenę pokazaną, wyciętą niemalże z gry, jak właśnie przeskakują przez przeszkody, jak to wszystko rzeczywiście wygląda, po to tylko i wyłącznie, by na końcu, jak to zawsze ma, oczywiście w momencie, kiedy przejdziemy planszę do końca, Mario zjechał po lince, podciągnął
flagę i oczywiście jest super ekstra, bardzo dobrze. Oczywiście nie można zapominać o humorze, bo to też jest rzeczywiście piękna sprawa, bardzo dobrze wysublimowany, skierowany do dzieci, skierowany do dorosłych, każdemu się będzie podobało. W ogóle daj mi znać, bo ogólnie Polacy świetnie, naprawdę świetnie robią dubbing i dokładnie wiedzą jak to się je. Przecież już kultowy, wiadomo, Shrek, latać każdy może, trochę lepiej albo trochę gorzej, ale jak to jest tym razem? Czy gdy obejrzałaś film w kinie, stwierdziłaś, kurczę, no rzeczywiście dali radę, pokazali klasę, to jest rzeczywiście coś pięknego, fajnie te tłumaczenia są zrobione, bo wiele jest kontekstów, wątków kulturowych, które no niekoniecznie się przekładają, które niekoniecznie można przetłumaczyć 1 do 1, ale nasi rzeczywiście tłumacze często gęsto potrafią rzeczywiście zrobić dobrą robotę, więc daj mi znać, czy i tym razem poradzili sobie, czy rzeczywiście zrobili dobrą robotę. Mnie ten film założył, bo piosenki są naprawdę rewelacyjne. Hity, no co to dużo mówić, to są hity, które znać pewnie każdy powinien, no bo oczywiście tak to musiało być. Wspomniałem na początku o tym nieszczęsnym filmie sprzed 30 lat, dokładnie, akurat w tym roku jest rocznica filmu Super Mario Bros. No tam to rzeczywiście nic się nie zgadzało, bo panowie Hoskins i Luke Guizamo mówili, że było beznadziejny scenariusz, był nie do przyjęcia codziennie, praktycznie rzecz biorąc, po zdjęciach sobie wspomagacze i tak dalej. A czemu to zrobili? Bo włoska firma Monna Casucci Szmal musiała się zgadzać, ale tym razem rzeczywiście naprawdę dużo rzeczy się zgadza. Bardzo czekam na to, co będzie dalej, a czy będzie? Jak najbardziej. Uniwersum rośnie, uniwersum się buduje, są 2 sceny po napisach, ale nie powiem jakie. To znaczy, jeżeli chcesz wiedzieć, co jest po napisach, zostań po moich napisach, że tak powiem, wytłumaczę, wyjaśnię o co dokładnie, co się dzieje w tych 2 scenach i jak to wygląda, jak to się je, ale czy na film się warto wybrać? Naprawdę bardzo, bo ktoś mógł powiedzieć, facet, przecież ty masz już po 40, po co ty na takie filmy chodzisz? Ponieważ to jest kwintesencja kina, chciałbym rzec. No można powiedzieć, Hollywood zjada swój ogon, bo coraz mniej mamy treści oryginalnych, wiadomo, coraz więcej mamy tak zwanych spin-offów, kontynuacje, seriale i tak dalej. Ekranizujemy komiksy, ekranizujemy gry, ekranizujemy wszystko, co się tylko i wyłącznie da. I tak samo jest i tym razem. Tak, ale rzeczywiście jest ta nutka, chciałbym powiedzieć oryginalności, ale przez wiele lat było tak, że gdy ktoś robił ekranizację gry, wideo, to było ojacie, po co? My tego nie chcemy, bo to będzie rzeczywiście beznadziejne. Znowu już się za to weźmie Uwe Boll albo jakiś inny facet, który myśli, że wie, jak to się je, a oni po prostu nie mieli wtedy żadnego pojęcia. Ale od jakiegoś czasu rzeczywiście stał się, chciałbym powiedzieć, może nie cud, ale rzeczywiście coś ciekawego, że twórcy w końcu dają fanom gry, słuchaj, zrób dobry film. I tak się rzeczywiście udaje. I mamy rzeczywiście takich fajnych filmów, które są na podstawie gry i które warto jak najbardziej zobaczyć, więc i tym razem jest tak samo, naprawdę bardzo polecam. Film się podobał w każdym aspekcie, bardzo dobra fabuła, mnóstwo wątków, oczywiście wiadomo, że rodzina jest najważniejsza i ten wątek to oczywiście to jest główna puenta tego filmu, rodzina, bracia, mimo że się śmieją z ciebie, mimo że tak traktują cię beznadziejnie, pamiętaj, stawiaj na swoim, pamiętaj, dbaj o rodzinę, dbaj o siebie, bo to jest najważniejsze i ten film jak najbardziej w pełni nam to daje. Jestem zadowolony, naprawdę jestem bardzo zadowolony, jestem ukontentowany, że mogłem obejrzeć ten film, chociażby dla sceny z Kill Billa, tak, jak najbardziej to rzeczywiście powala, chociaż tak z drugiej strony ktoś się pewnie doczepi, bo rzeczywiście oni tam w pewnym momencie jeżdżą po torze i on jest tęczowy. On nie ma nic wspólnego z żadną ideologią, po prostu to jest tylko i wyłącznie nawiązanie do gry, więc tutaj widzisz, jeżeli grałaś w tę grę, to dokładnie wiesz, o co chodzi, ale coś mi się zdaje, że my się lubimy czepiać i ktoś chyba doda 2 do 2, wyjdzie mu 22 zamiast 4 i będzie rzeczywiście słabo. A teraz posłuchaj, co do powiedzenia na temat tego filmu ma ekspert. Powiedz mi, Wiktor, czy film Super Mario Bros., który widzieliśmy ostatnio w kinie, podobał ci się? Tak. A kogo lubisz najbardziej? Z całego filmu, która ci się postać najbardziej podobała? Mario. A dlaczego? Co on takiego robił? Bo on był fajny. Fajny? I co? To jest ten, co nosi te zielone ciuchy, tak? Nie, te czerwone ciuchy. Na pewno? Tak. Aha, ja myślałem, że zielone. Ten, co nosi zielone ciuchy, to Luigi. Aha, Luigi, no widzisz. Zapomniałem, zagapiłem się. A powiedz mi,
Czym oni jeździli? Jakimi pojazdami? Kartami. Kartami. Mario jeździł kartami. I co, dobrze mu to wychodziło? Tak. Tam skakał, walczył, biegał i tak dalej, prawda? Dużo się działo, co? Tak. Zgadza się, rzeczywiście. A powiedz mi, widzom, którzy nas oglądają, poleciłbyś, żeby poszli do kina zobaczyć? Mówisz, że to jest, myślisz, że to jest ciekawy film? Tak. Zabawny? Tak. I co, dobrze się bawiłeś? Tak. No, zwłaszcza jedną popcorn i cuksy, co? Tak. Czyli co? Polecamy, trzeba jak najbardziej Super Mario Bros. Film zobaczyć. Postacie dobrze napisane, humor świetny, Donkey Kong, jak rozwala właśnie ta jego walka pierwsza z Mario. Naprawdę pięknie, naprawdę jest to pięknie zrobione. No nie będę nic więcej mówił, po prostu idź, obejrzyj, bo rzeczywiście warto. A teraz sceny po napisach. Jak już mówiłem, są dwie. Po pierwsze, i tutaj jest ważne, będę zdradzał, akurat co powiem, zdradzi zakończenie filmu, więc no, jeżeli nie było ci dane jeszcze zobaczyć, no to bardzo mi przykro, ale w pierwszej scenie po napisach mamy Bowsera. Oczywiście jest to Jack Black, który wykonuje swoją piosenkę o księżniczce Peach. Tak, jak najbardziej. Jest nawet na YouTube, można całą piosenkę odsłuchać, prawie 2 minuty. On oczywiście się zakochał i to była podstawa do tego, żeby zaatakować jej królestwo. On chce ją porwać. Czy mu się to udało, czy mu się nie udało? To jest Super Mario Bros. Dokładnie wiadomo, co się wydarzy. A druga scena, no oczywiście akcja, hydraulicy, kanały, prawda, wiadomo. W pewnym momencie mamy, kamera najeżdża i pojawia się białe jajo z zielonymi kropkami. Oczywiście można się łatwo domyśleć, że jeżeli zgodzi się włoska firma Casucci, ludzie pójdą na ten film do kina, to będzie druga część, a już wiadomo rzeczywiście, że Super Mario Bros. Dobrze się oglądało, no to Yoshi. Tak, jak najbardziej ten piękny, cudowny, ciekawy, fajny dinozaur. No niech będzie dinozaur, pojawi się w drugiej części i odegra na pewno ważną rolę. Więc to są te dwie sceny po napisach. Pierwsza oczywiście jest to na jajo, jest to ukłon w stosunku do tego, co działo się w filmie. Druga, tak, wychodzimy w przyszłość, patrzymy, co będzie za, no trzeba powiedzieć 2-3 lata, bo rzeczywiście animacja tego typu to troszeczkę potrwa, a poza tym Chris Pratt, który wcierał się w rolę Mario, jest dosyć zapracowaną bestią, wiadomo, niedługo Strażnicy Galaktyki 3 i kilka innych projektów, więc zanim wejdzie do studia, żeby nagrać swoje linijki, to trochę czasu minie. Okej, to teraz ty idziesz oglądać Super Mario Bros., a ja sobie troszeczkę pogram.